Cześć! Dzisiaj nie szykuję dłuższego odcinka, chciałbym Wam tylko bardzo szybko pokazać, co dokładnie dzisiaj rano znalazłem na targu Staroci. A są to dwa urządzenia, które myślę, że bardzo fajnie pasują do tego zasilacza z prostownikiem, który znalazłem na targu jakieś 2 tygodnie temu i właśnie kończę o nim dłuższy odcinek. To będzie chyba najbliższy dłuższy odcinek, który zobaczymy w tym tygodniu po weekendzie. Wydaje mi się, że to urządzenie jest sprawne. Zasilacz pochodzi prawdopodobnie z lat 60. Służył albo do celów laboratoryjnych, albo raczej do celów edukacyjnych. Pewnie gdzieś jakieś pomoce naukowe były przy jego pomocy zasilane. Nie ma tutaj niestety tabliczki znamionowej. Nie wiem dokładnie, gdzie został wyprodukowany. Może w fabryce pomocy naukowych w Nysie, może w fabryce pomocy naukowych w Poznaniu, a może w jakiejś zupełnie innej wytwórni. W każdym razie jest to dosyć solidne, bardzo fajne i no, chyba całkiem dobrze sprawne urządzenie. Mogę Wam nawet króciutko pokazać, jak działa, chociaż dokładniej obejrzymy to sobie w najbliższym odcinku. Podłączę taką 24V żarówkę tutaj do tego gniazdka dla urządzeń zasilanych prądem przemiennym. Tutaj jeszcze mamy gniazdko dla urządzeń zasilanych prądem stałym. Podłączę ten zasilacz nie bezpośrednio do sieci, tylko za pośrednictwem tego regulatora Unitra-Zatra. Tutaj wtedy napięcie pierwotne na transformatorze będzie wynosiło 220V i wtedy to napięcie wtórne powinno faktycznie zgadzać się z tymi zakresami podanymi tutaj na regulatorze. Ok, mamy ten zasilacz podłączony do naszego regulatora. Włączę teraz ten zasilacz. Zapaliła się tutaj lampka. Teraz mamy regulator ustawiony na 0. Przypominam, to jest 24V żarówka. Przy 4,5V ona zaczyna się delikatnie żarzyć. 6V, 9V, 12, no tutaj już się tak jako tako zaczyna świecić. 18 i 24, czyli takie napięcie typowego właśnie transformatora ochronnego. 12, 9, 6. Nawet możemy sprawdzić miernikiem, czy faktycznie to napięcie wtórne zgadza się z tymi wartościami podanymi tutaj na tym regulatorze. 6V teraz mamy, tak? Tak. Ustawiam sobie miernik na zakres do 200V prądu przemiennego. Postawię go może tutaj. Zobaczmy tutaj, on teraz pod obciążeniem będzie pracował. Zobaczmy tutaj na tej kostce. Ile tam mamy? 5,7, tak? A jest na 6 nastawiony. 5,8, teraz przestawię na 9. Mamy 8,8, 8,9. Przestawię na 4,5. No mamy 4V. Przestawiam na 0. Całkiem fajnie działające urządzenie. Tak jak powiedziałem, obejrzymy to sobie w oddzielnym odcinku. Odłączę teraz tę żaróweczkę. Na razie odsunąłem ten zasilacz, natomiast jeżeli chodzi o te dzisiaj znalezione urządzenia, no to może rzućmy najpierw okiem na ten transformator ochronny w takiej fajnej, plastikowej, dosyć dużej obudowie z rączką. On jest dosyć podobny do transformatora ochronnego, który już tutaj niedawno na kanale oglądaliśmy, z tym, że ta obudowa jest wyraźnie większa. To jest transformator ochronny B160 z przemyskiej faniny. Natomiast ten dzisiaj znaleziony to jest transformator ochronny typ OT160 ze Spółdzielni Inwalidów Powstaniec Karpicko. 160 VA, napięcie pierwotne 220, napięcie wtórne 24V, 50 Hz częstotliwość sieci, klasa ochrony przed wodą i pyłem IP44, tutaj jest jeszcze wymieniony bezpiecznik 1 A i jest zgodność z normą z 75 roku, urządzenie w drugiej klasie ochronności. Tutaj jest gniazdko bezpiecznika 1 A jest jeszcze tutaj napisane. To jest wszystko, jest oczywiście tutaj przewód zasilający, odgiętka byłaby tutaj ewentualnie do wymiany, bo jest już bardzo sparciała i ukruszona. Nie będę go teraz otwierał, zobaczymy to w poświęconym mu odcinku. Tutaj jest jeszcze gniazdko do podłączenia 24V urządzeń, no najczęściej nie wiem, jakichś lampek warsztatowych. Przyznaję, że ja chyba nawet nie mam tych wtyczek do tego typu gniazdek od transformatorów ochronnych. One są troszkę podobne do amerykańskich wtyczek, tylko że troszeczkę szersze. No, nie wiem, chyba nie mam. Może gdzieś leży u mnie w warsztacie, ale nie pamiętam. Muszę się zaopatrzyć w taką wtyczkę. Ale tak czy inaczej napięcie tutaj możemy zmierzyć, a może nawet po prostu podłączymy tutaj zaraz jakąś oprawkę właśnie z 24V żarówką. Te
teoretycznie sprawdziłem miernikiem ten transformator. Wydaje mi się, że on jest sprawny, ale na wszelki wypadek podłączę go szeregowo przez tę dużą żarówkę. Jeżeli tutaj będzie zwarcie na uzwojeniach transformatora, to po prostu powinna się nam zapalić ta żarówka. No i teraz podłączam do zasilania transformator i żarówkę połączone szeregowo. Włączam zasilanie. Ok, żarówka się nie świeci, ale transformator wyraźnie słychać, że pracuje. No to zobaczmy w takim razie miernikiem. On teraz nie jest obciążony, nie jest do niego podłączona żadna na przykład 24V żarówka. Ustawię sobie miernik na zakres do 200V prądu przemiennego i zobaczmy, jakie tutaj jest napięcie. 26V, bo podłączyłem go teraz bezpośrednio do sieci, a podłączę go w takim razie do naszego regulatora Zatra. Włączę regulator. Teraz mamy napięcie pierwotne 220V i sprawdzamy napięcie wtórne. O, od razu jest troszeczkę niższe, 24,7, 24,8, bo urządzenie nie jest teraz obciążone, nie jest tutaj podłączona na przykład 24V żaróweczka. No dobra, ale można wychodzić z założenia, że ten transformator ochronny jest sprawny, a do środka do niego zajrzymy sobie w jakimś oddzielnym odcinku. No to został nam jeszcze do takiego szybkiego rzutu oka dzisiaj ten znaleziony na targu prostownik. Samochodowo-motocyklowy prostownik selenowy, typ SMP chyba 1. Tutaj jest numer łamane na 70, być może z 70 roku. Tutaj napięcie pierwotne 220V, 60V, 50 Hz, praca C. No i teraz mamy tutaj już po wyprostowaniu 6V od 0,5 do 2,5 A albo 12V i też od 0,5 do 2,5 A prąd i producent Spółdzielnia Pracy Eltron w Kędzierzynie. Bardzo fajny prostowniczek, niedawno gdzieś taki widziałem w ogłoszeniu, ale w bardzo zniszczonej obudowie. Tutaj mamy styki do podłączenia przewodów do tego i albo do tego 0,5 A, albo do tego prąd 2,5 A. Tutaj mamy dwa bezpieczniki 3 amperowe i tutaj mieliśmy, no niestety on jest tu łamany, przełącznik napięcie po wyprostowaniu 6V albo 12V, czyli do akumulatorów motocyklowych albo samochodowych. Tutaj są jeszcze takie otwory w obudowie, wydaje mi się, że tam są żaróweczki. Tutaj na pewno jest żaróweczka sygnalizująca napięcie 6V i chyba nie ma tam tej żaróweczki 12V, w każdym razie ja jej nie widzę. Trzeba będzie otworzyć tę obudowę, ale to zrobimy w odcinku o tym prostowniku. Ups. Ten bezpiecznik wydaje się sprawny. Możemy nawet szybko rzucić okiem na niego. Postawię tutaj miernik. Tak. Wkręcam. Nie wiem, w jakiej pozycji jest ten przełącznik. Wykręcam ten druh. Chyba też jest sprawny. Tak. Bezpieczniki są ok. A tutaj sprawdzę połączenie przewodu ochronnego z obudową. Jest. A czy jakiegoś przejścia na obudowę nie ma? Nie ma. Zobaczmy, ale też może na próbę tak samo podłączymy go szeregowo przez tą naszą żarówkę, czyli prostownik łączę tutaj. Żarówkę i prostownik połączone szeregowo mamy już tutaj podłączone do regulatora. Włączyłem regulator, może słyszycie, jak ten prostownik pracuje. No to zobaczmy jeszcze w takim razie, jakie jest tutaj napięcie wtórne po wyprostowaniu. Ustawię go na zakres do 20V prądu stałego, tak? Czyli co? Tutaj powinienem dotknąć i tutaj mamy ile? 16, no prawie 16,5V w tej chwili.
Tutaj też prawie 16 i ponad 16,5 V. Czyli jest prawdopodobnie ustawione na 12 V. No nie przestawię go w tej chwili na 6 V, to w odcinku o nim spróbujemy wymienić ten przełącznik i wtedy zobaczymy, czy też będzie to działało. Zobaczymy sobie też pod oscyloskopem, jak wygląda ten prąd po wyprostowaniu, jak wygląda przebieg tego prądu po wyprostowaniu. Nawiasem mówiąc, w odcinku o tym zasilaczu też popatrzymy na niego pod starym oscyloskopem Mini 4. No ale wygląda na to przynajmniej tak bardzo pobieżnie, że ten prostownik rzeczywiście też jest sprawny. Tutaj ta żaróweczka powinna się w tej chwili świecić, ale ona się nie świeci. Nie wiem, albo jest spalona, albo jej tam nie ma, czyli trzeba ją będzie też wymienić. Bardzo chętnie też w oddzielnym odcinku zajrzę do tego prostownika. No i to chyba wszystko w tym dzisiejszym krótkim odcinku. Bardzo fajne, cieszę się, sprawne urządzenia. Przy tym prostowniku jeszcze troszeczkę trzeba będzie popracować, wymienić ten przełącznik, ale to jest nawet fajne, wymienić tutaj tę żaróweczkę. Zajmiemy się tym w oddzielnym odcinku. A tak jak powiedziałem, najbliższy odcinek będzie o tym zasilaczu z prostownikiem. W sumie, tak jak sobie patrzę na te i na inne rzeczy, to na takich giełdach w sumie za bardzo nieduże pieniądze, bo żadno z tych urządzeń nie kosztowało więcej niż 20 zł. Można sobie całkiem fajny taki retro warsztat elektrotechniczny skompletować. Także dzięki za ten dzisiejszy przegląd tych dwóch kupionych na targu Staroci urządzeń. Niedługo będzie o tym zasilaczu, a niedługo też o kolejnych innych starych urządzeniach.